Hej, hej, witajcie w Miami, witajcie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Jesteśmy w dzielnicy, która się nazywa Design District w Miami. A jestem tutaj z Radkiem, który jest przewodnikiem po Miami i dzisiaj będzie mi pokazywał tą super dzielnicę, także zapraszamy Was serdecznie na odcinek. Polka w Ameryce. Słuchajcie, wcale się nie chowam, tylko chciałem Wam powiedzieć, że właśnie stoimy przed wejściem do Institute of Contemporary Art Miami. I to jest główny obiekt, który tutaj jest, gdzie możecie zobaczyć największą ilość sztuki nowoczesnej. A można nawet sobie go odwiedzić. Jest kilka stałych wystaw i kilka rotujących wystaw, które można zobaczyć. A z drugiej strony mogę sobie przejść przez M. Follow z kamerą. A z drugiej strony, słuchajcie, macie obiekt zwykłego parkingu, który jest wyłożony udawanymi karoseriami samochodów. Znajdziecie tutaj i Forda Mustanga, i Chevroleta Impale, i samochody z lat 60. Nawet zobaczcie, jednemu Fordowi Mustangowi tam na górze świecą się tylne światła. Od środka, jak się wjeżdża na parking, to widzicie jak gdyby podwozia tych samochodów, ale to nie są prawdziwe podwozia, tylko takie zainscenizowane, żebyśmy wiedzieli, że tu mamy parking. Ta dzielnica jest takim interesującym połączeniem zakupów i sztuki. W sensie ci, którzy kupują, mają możliwość odwiedzenia różnych muzeów ze sztuką, galerii, jak gdyby pobycia troszeczkę ze sztuką nowoczesną, a jednocześnie zrobienia zakupów. Miami, jak sama wiesz, jest bardzo duże, w związku z tym przejechanie od muzeum do miejsca, gdzie można zrobić zakupy i odwrotnie sprawiałoby zbyt dużo kłopotów. A tutaj wszystko mamy razem. I drogie butyki, i drogie galerie, i świetne muzea, i wystawy sztuki, i bardzo dużo sztuki nowoczesnej na zewnątrz, którą zaraz zobaczycie. To jest taka ciekawostka miejscowa, ponieważ ta palma rosła gdzieś na Florida Keys, czyli tam, gdzie się jedzie do Hemingwaya i na Key West. I zobaczcie, przez lata tak wrosła w rafę koralową, ale postanowiono ją, mimo że jest już starym drzewem, jak na palmę stare, czyli pewno 20-letnie, wykopać razem z jej środowiskiem i przywieźć tutaj, gdzie się równie dobrze czuje i sobie rośnie. Jedna palma i jedno drzewo liściaste razem. A dookoła nas sklepy, mnóstwo zieleni, również poprzywożonej.
i każdy element ma coś nam pokazywać. Albo zielony dach, albo fasady, albo można sobie zobaczyć, chodź do kuli, tutaj są kule świetne. Zobacz kulki. Ozdoba sklepu. Ten pan jest też z domu sklepu. Bo zadzwonię do twojego męża. Takich drzew na bagnach Everglades jest mnóstwo z takimi porostami. To jest coś jak nasza polska chuba, tylko nie w formie grzyba dużego, ale w formie takich porostów, czyli szkodnik, ale to nosi nazwę Spanish mustache, czyli hiszpańskie wąsy. Tak dobrze mówię, wąsy, hiszpańskie wąsy, dlatego że miejscowym Indianom kojarzyło się to z Hiszpanami, którzy tutaj przypływali, też mieli takie szpiczaste, dłuższe brody i tak zostało to nazwane przez Indian. To koleżanka ze szkła, ona też była przewodnikiem, ale trochę ją zaszkliło i już tutaj stoi na zawsze, ale ona nas zawsze pilnuje, czy dobrze pokazujemy turystom całe Miami. No i to jest też dobre, bo zobacz, jak idziesz, to ten kolor pod tym niebieskim, on cały czas pracuje, czyli jak idziesz, to troszeczkę pracuje jak taka rybia łuska, którą tak rozwarstwiasz i składasz. Świetnie wizualnie. Wszędzie tego typu sztuka uliczna. Manolo Valdez, motyle, kobieta w motylach. Kiedyś na tym dziedzińcu był przystanek autobusowy, udawany przystanek autobusowy, a na tym przystanku na ławce leżał kościotrup. I góra tego przystanku była tak zrobiona, że miała taką dziurkę i kościotrupowi na szczękę padała woda. Rzeźba nazywała się Zbyt długie oczekiwanie na autobus. O, jaki fryzjer. W sensie teraz się barber mówi. No mamy tego już trochę w Polsce, barberów i fryzjerów, ale ten jest zrobiony też bardzo gustownie. Bardzo mi się podobają w stylu nowojorskim fotele fryzjerskie. Kto ogląda filmy o Stanach Zjednoczonych, to na pewno nieraz trafił na sceny u fryzjera, czy to z filmów gangsterskich, czy w filmach komediowych. Bardzo dużo rzeczy dzieje się u fryzjera. Nawet w Książę w Nowym Jorku jest przecież zrobiona przepiękna scena z Eddie Murphym, gdzie Eddie Murphy gra 3 na 5 postaci, które pokazują się w tej scenie, 2 fryzjerów i sam siebie gra. Tu kiedyś była zabawa na drzewach, zostały powieszone takie naturalnej wielkości człowieka postacie orangutanów, wykonane z włóczki. I one były tak luźno zawieszone i się bujały na tych drzewach, jakby rzeczywiście orangutany się bujały. A tam proszę, Alexander McQueen. Wow. Wow! Trzeba kartę trzymać blisko tyłka, bo inaczej to ci wszystko z karty wyje od samego przechodzenia obok sklepów. Podobają mi się tutaj daszki i latarnie. Ja jestem ogromnym miłośnikiem czystego betonu w architekturze i tutaj bardzo mi się podobają te strzeliste łuki wykonane z tak zwanego szalowanego betonu, czyli jak podejdziesz bliżej, to zobaczysz, że to jest konstrukcja deskowa, jeszcze są odciśnięte sęki i w ten sposób wykonano cały łuk. Ale tutaj jest jeszcze większa ciekawostka. Sunoco, czyli jedna z największych firm sprzedających benzynę w Stanach Zjednoczonych,
Tak wyglądały stare tablice mówiące o tym, ile benzyna kosztuje, a tutaj macie cenę benzyny z lat 80. Okej. Pięknie to jest zrobione po prostu. Okej, a z tej strony, dla odmiany, tutaj żywy beton, a tutaj prawie żywe drewno, czyli budynek, który został pokryty korą. To jest Wow. prawdziwa kora, prawdziwe drewno. Nic nie jest tutaj udawane, zostawiono tyle kory. W środku sklep z drogimi butami, ale nie będziemy reklamowali marek. O, tu mi przeniesiono, widzisz, mówiłem tobie. Siedzę tu już 45 minut, czekam na autobus. Jak nie wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy zbyt długo czekają na jedynkę, która jedzie do centrum, a jedynka nie przyjeżdża, to zapytajcie, jak długo on tu siedzi. Przenieśli. I jak pada deszcz, to tam jest zrobiona taka, teraz to nie działa, ale jemu jeszcze na szczenę pada deszcz. Kapie. No, fajnie, że to zachowano. To jest taka ciekawostka. To syczy. Z powodu różnych przepisów przeciwpożarowych przy budowie budynków użyteczności publicznej, sklepów itd. bardzo dużo zaworów odcinających, zamykających wodę, gaz czy inne tego typu rzeczy wyprowadza się na zewnątrz. Z czasem to uzyskało status sztuki, dlatego że te konstrukcje robione zupełnie przez przypadek przez inżynierów stały się tak ładne, jeszcze do tego jak coś domalujecie. Albo czasami widzę takie fragmenty, że jest jak gdyby namalowane, że ten fragment rury jest przeźroczysty, a w środku biegnie szczur. Taka sztuka. Ale samo w sobie, fascynujące dla inżynierów, stało się po prostu samoistnym obiektem sztuki. Nowoczesnej. To jest taki element sztuki dynamicznej, czyli sami wprawiamy sztukę w ruch. Zobaczcie, huśtawka połączona z prężynami z daszkiem. Im bardziej się huśtamy, tym bardziej daszek nas chłodzi. Szczególnie w Miami, w gorące i upalne dni, mamy dzięki własnym siłom jeszcze chłodzenie. Ciekawe, czy jestem w stanie zrobić kółko, pewno nie. A tu jedzie milion złotych. To jest 1 000 000 złotych? Tak, to jest nawet 1 200 000, czyli Lamborghini Ursus, jakoś to się tak nazywa. SUV Lamborghini.
Autorem rzeźby Oko Muchy był Buckminster Fuller, żyjący w latach 1978. Zmarł w 2014 roku, ale dużo jego rzeźb mamy w Miami. To jest Oko Muchy, czyli jak mucha widzi świat. Można wejść nawet do środka. Taka urocza kopuła składająca się z wypukłego szkła, plastiku, ale bardzo sugestywna. Pokażemy, jak mucha widzi świat. Ładnie tu. Ładnie tu. Człowiek odpoczywa, jak ogląda ładną sztukę, jest niezbyt tłoczno. I tak ładnie tu. Masz zieleń, niebieskie, kopułę. A to jest przygotowany parking betonowy, taki wielki, na wszelkiego rodzaju zjazdy, food trucków, dodatkowe imprezy, koncerty, które można tutaj zrobić. To jest, moi drodzy, Le Corbusier. Kto był we Francji i widział na przykład jednostkę marsylską albo interesuje się architekturą, to na pewno wie, że Le Corbusier był wielkim architektem, który stworzył kilka niesamowitych dzieł, ale tutaj nie o tym akurat będziemy mówili, ale w 2013 roku jeden z artystów postanowił uczcić genialnego architekta rzeźbą człowieka o trochę geometrycznej głowie, czyli co Le Corbusier miał w głowie, rysując swoje projekty, miał geometrię w głowie. Dzisiaj już narobili, że teraz trzeba je przywieźć albo wywieźć. Bankowozy, czyli ścianowóz, nie drabiniasty. Tu piękne przejście. Idziemy przejściem, bo cały czas szukamy jeszcze jednej rzeźby, czerwonego kubka i opowiemy Wam kilka historii o czerwonym kubku. A to są wiatraki w stylu kubańsko-dominikańskim, robione z takich prostych, długich wioseł, służące zamiast klimatyzacji. To był budynek, poprzemysłowy magazyn, który stał tutaj sam nie wiem ile lat. Cały budynek zburzono, ale wcześniej jeden z artystów, bodajże o nazwisku Alvarez,
wymalował graffiti na tym fragmencie budynku. W związku z tym deweloper, który kupił działkę, postanowił zburzyć cały budynek, ale uszanował tą sztukę i ten fragment dla nas zostawił. No. Poki tak, oczywiście. Kocham. I polecam zawsze u siebie na kanale Połki. No ciekawe faktycznie. Facet z torbą. Bez wnętrza. Bez wnętrza, można powiedzieć po naszemu, patrząc na strój, czyli na blue jeans, to byśmy powiedzieli, że to jest hydraulik nasz idący do roboty, który już nie wie co myśleć, myśleć o kliencie. Opowiadać? No dawaj. To jest mój ulubiony element kultury amerykańskiej. Chodź, to coś Ci pokażę. To jest czerwony kubek, czyli po amerykańsku mówimy Red Solo Cup, czyli czerwony kubek, który się rozkłada i który służy do wszelkiego rodzaju imprez studenckich, imprez z grillem, imprez u sąsiadów. Gdziekolwiek, cokolwiek się dzieje, to używamy czerwonego kubka. Jak chcemy wypić wino w miejscu publicznym albo zrobić sobie hard whisky, czyli hard bourbon, czyli bourbon z kolą, to też używamy czerwony kubek, bo wtedy nie widać, co jest w środku. No i jest to tak popularny element sztuki i życia amerykańskiego i kultury amerykańskiej, popkultury, że dorobił się nawet piosenki. Jest taki piosenkarz country, Toby Keith, z nowego pokolenia, który śpiewa piosenkę, która jak raz Wam wpadnie w ucho, to będzie Was trzymała 3 dni. I on śpiewa Red Solo Cup, I fill it up, czyli napełnij go znowu. I w ogóle tam stwierdza, że it's not only cup, this is my friend. Dzięki wielkie za spędzenie z nami czasu w tym odcinku. Zostawiam namiary na Radka, jakbyście chcieli pospacerować sobie po Miami, to dopóki jeszcze ja nie oprowadzam, macie Radka. Tak, a jak już będzie Ola oprowadzała, to macie i Olę, i Radka. Idealnie. Wtedy już Radka nie ma, wtedy już jestem tylko ja. O. Żartuję, Cześć. żartuję. Dzięki, Żegnamy. na razie. Hej.